prawdziwy polski Polonez. W polskiej grze na Robloxie w takim żółtym, bladym kolorze prezentuje się całkiem w porządku. Felga też tu całkiem fajnie podkreśla jego charakter. Nie zwracajcie uwagi na tą plamę. I dzisiaj tym wyrobem samochodopodobnym, które ma to piękne logo, przejedziemy się na tej kierownicy. Razem oczywiście z shifterem, dzięki programowi Gearro, o którym wam wspominałem już na ostatnim filmie. A jeśli oczywiście wy również chcielibyście przejechać się na kierownicy w PCD takim Polonezem, no to teraz w karcie macie poradnik generalnie, jak to wszystko skonfigurować. Jak widzicie, jesteśmy tutaj na terenie nowej firmy ciężarówek. Tutaj można wziąć sobie dostawy. I jak widzicie, mamy tutaj również działający szlaban, który, znaczy no szlaban już działał na przejazdach kolejowych, no ale wiecie, tutaj jest też taki stołek, który go tam podtrzymuje. Może my sobie stąd teraz szybko wyjedziemy. Tutaj jest spory ruch generalnie, kręcą się tutaj ciężarówki. Pojedziemy sobie teraz na stację, zatankować standardowo, no i zobaczymy parę dostaw, porozwozimy tym Polonezem. Rzekomy VMAX tej maszyny to jest 170 km na godzinę, więc spróbujemy osiągnąć to dzisiaj, oczywiście o ile będziemy mieli taką okazję. Na drodze krajowej 37, dobra, nic nie jedzie, jedziemy chyba sobie na Rollmasz, chociaż nie pamiętam, ktoś mi gdzieś wspominał, gdzie najlepiej tankować, gdzie jest najtaniej, ale pojedziemy sobie na Rollmasz, choć nie wiem, czy nie pojechać na Orlen, no przecież w takim Polonezie to jest chyba silnik o pojemności 1,6 litra, ten cały GLI OHV 36 zł. Niestety te silniki są bardzo wrażliwe na paliwa chyba, które mają mniej oktanów, chociaż no nie wiem, ja się tam na Poltkach nie znam. Też tak w ogóle się zastanawiałem, czy nie zrobisz tego filmu później, bo jak wiecie, była ankieta i Polonez został wybrany przez was na dzisiejszy film, ale tak sobie się później zastanowiłem, czy tego Poloneza jednak nie przesunąć, bo zobaczcie, jak tutaj wygląda interior, nie? No to jest jakaś tragedia. Na kierownicy jeździ się nim całkiem fajnie, aczkolwiek ten środek nie za bardzo oddaje generalnie ten taki klimat tej jazdy. Stoimy sobie na światłach, ja bym jeszcze tylko chciał ważną informację wam powiedzieć, a mianowicie zmieniłem nick na Robloxie, teraz nie jest to, nawet nie wiem, czy wiedzieliście, bo wcześniej mój nick to był Tomeox Gamer. Aktualnie brzmi on bartolgamepodłoga.pl. Także gdy macie tutaj taba i widzicie mnie na serwerze, żeby upewnić się, że to na pewno jestem ja, możecie sobie we mnie kliknąć. Jeśli na górze jest nick bartolgame.pl, a na dole jest jakiś inny nick, to znaczy, że to nie jestem ja. Jeśli to ja, to powinno na dole pisać małpa bartolgamepodłoga.pl. Pamiętajcie, że ja mam też w znajomych Hogatego. Hogaty ma nick Hogaton i tych znajomych tam jest chyba 17, czyli też niewiele, bo ja w sobie dodaję tak naprawdę osoby, które znam, nie dodaję za bardzo widzów. Także to też taka w sumie informacja o tym, że nie dodaję widzów. W sumie tyle. Jak widzicie, mamy paczkę na Stary Jarosław 24. Też może taka dodatkowa, fajna informacja dla was, jeśli chcielibyście zdobyć trochę Robux, to na naszym kanałowym Discordzie do jutra, jak wchodzi ten film, to jutro o około chyba godziny 19 kończy się giveaway. Giveaway na co? No właśnie można wygrać 200 Robux, nie kosztuje was to nic. Wystarczy, że wbijecie przez link w opisie na nasz kanałowy Discord, zweryfikujecie się, wbijecie na kanał hashtag giveaways i możecie tam kliknąć reakcję, żeby dołączyć do giveawaya i być może ktoś z was wygra, no zobaczymy. No jak widzicie, zapadł zmrok, księżyc sobie tam ładnie wstaje, oczywiście jest bardzo ciemno, teraz mamy latarnię i to jest Stary Jarosław 24. To może być gdzieś tak naprawdę już tu. Jaki tu jest numerek? 22, chyba właśnie minąłem. Dobra, to sobie gdzieś tutaj w bezpiecznym miejscu zawrócę. Myślę, że odpowiednio bezpieczne miejsce to jest zjechać tutaj na boczną uliczkę. I tutaj za kościołem jest taki wjazd gdzieś, o właśnie w tym miejscu, tutaj sobie zawrócimy. Tu zobaczymy, czy nic nie jedzie, nic nie jedzie. Okej, no tutaj się maluch rozwalił. I zawróciliśmy sobie bezpiecznie, nikogo nie narażając na nic, na pewno nie zrobiliśmy tego na środku drogi, jak to większość osób robi. Dobra, tu mamy numer 23, to 24 może być gdzieś tutaj już po prawej. No i pięknie. Śmigniemy sobie, proszę bardzo. Musimy podejść, nie musimy podejść do drzwi. Świetna sprawa. Okej, teraz sobie oddalę może kamerę. Ty, może lepiej będzie jechać faktycznie na tej kamerze, przez to, że ten środek też... Znaczy tego środka i tak teraz nie widać, bo jest ciemno. Jakoś z tej kamery może być tym Poltkiem lepiej, mimo że nie jest to tak przyjemne jak jazda na tej pierwszoosobowej kamerze. Mi się wydaje, że też o wiele więcej widać z tej kamery. Chyba bliżej by było do Sławna, ale pojedziemy sobie na Darłowo, bo w Sławnie już odebraliśmy paczkę, że teraz fajnie będzie. O, zobaczymy sobie, jak jest z prowadzeniem tego samochodu. W ogóle to jest benzyna, a kręci się tak mniej więcej jak diesel. Jak jakieś, no nie wiem, co się kręci tak do 6? 3.0 TDI jakieś? No pewnie tak. Potężne 75 koni mechanicznych, które nas podobno ma rozpędzić do 170. No nie wiem, na razie jest zabudowany, więc trzymajmy się tutaj
w miarę jednak tych przepisów. Ja mam prawo jazdy, chyba bez punktów karnych nawet. Powinno być w porządku. Też trzeba tutaj uważać tym samochodem, bo on nie ma kontroli trakcji. Klikam te, nic się nie wyświetla, żadna kontrolka, czyli po prostu jej nie ma. Ogólnie też wyszła nowa wersja tego programu do Shiftera. Ja mam teraz taki problem, że na przykład, że nie mogę w ogóle wbić dwójki, w sensie inne biegi działają, a dwójka już niekoniecznie. Zobaczcie teraz, co się dzieje. Jadę sobie na jedynce i wbiłem dwójkę, a nic się nie dzieje, jakby coś się popsuło u mnie, przynajmniej. Bo wszystkie inne biegi działają tak jak powinny. Dobra, tutaj mamy jakąś korsę przed nami. Też jedzie pociąg. Nie wiem gdzie pojechać, gdzie będzie lepiej. Tutaj chyba. Także mam nadzieję, że gdzieś to w najbliższym czasie też zostanie naprawione. Okej, niech sobie Tiguan tu pojedzie. Ale mu turbinka tam twista ładnie. Na szczęście bieg i pierwszy bieg to jest tylko bieg do ruszania, przynajmniej tak powinien być stosowany, więc ja aktualnie nie potrzebuję go wbijać. Aha, ten się zrestartował, chyba się rozwalił. Karwice numer 5. A, bo tu jest jeszcze stary system świateł w ogóle, więc one nie są włączone, ale świecą. W sensie świecą, ale nie mają swojego źródła i kontrolka się też nie świeci. O, mamy karwicę 5, więc to jest chyba pora, ale ładnie się tu trzyma. 80, trójeczkę wbijamy, 90. Oby nie było żadnej policji, bo jak będzie policja, no to będzie troszeczkę kaplica. To się, o ile mi tu może zabrać? Na razie to mnie tak chyba z 7 punktów by zabrało karnych. 7 punktów to jeszcze jest chyba w porządku. Nie wiem, na razie na heblu trzymam. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. No niestety, takich trzeba do rozdrabniarki. Za chwilę oczywiście będziemy dzwonić do prezesa. Przyleci tu zaraz swoim helikopterem odrzutowym i typa zgarnie. No i tak naprawdę tyle. Z wyciągania oczywiście V-Maxa, bo już tutaj raczej się niezbyt opłaca przyciskać. Tu się w ogóle opłaca aż odjąć, bo jest zabudowany. Dobra, tu sobie elegancko jedzie pociąg pasażerski. No ten interior, no niestety, no Poltkiem się ogólnie fajnie jeździ, na kierownicy też się nim fajnie jeździ. Ale no, słaba jest tego imersja ogólnie. Co ten Mercedes w ogóle? Jakiś powalony normalnie. Już długie możemy wyłączyć, oczywiście dwójka się nie wbija. Nie wiem, tu może coś pocieśniemy, ale problem jest taki, że jest pod górkę i no i ten Polonez zwalnia. Nie przyspiesza, chociaż przyspiesza, ty. Jednak 75 koni, ale tam... Właśnie te 75 koni to chyba nie jest złe z tego co wiem. Chyba, bo ten Polonez tam jakoś mega dużo nie waży. Aha, bo byliśmy Karwicę 5. Dobra, to ja mam pomysł, żeby sobie szybko śmignąć z powrotem. Pojedziemy sobie tutaj na drogę szutrową. O, elegancko. I sobie tak ładnie zawrócimy. Dobra, tutaj sobie śmigniemy. Nie wiem, czy to nie gdzieś tutaj jest. Dobra, to wiecie co? Ja sobie po prostu na pieszo dostarczę do 5. O, pięknie. I możemy już jechać. I ostatni punkt odbioru paczek nam został, czyli oczywiście Malechówko Ulenberg. O, ty, na sekwencji działa dwójka. Ty, to coś... To jest co, ja nie wciskam sprzęgła? Ruszę. I teraz chcę dwójkę. No nie, no tu nie działa, a wciskam sprzęgło, nie? Chyba. Nie mam pojęcia, czy to jest mój issue, czy issue gry. Jezu. Nie wiem, co ta Corsa robi. Wracała gdzieś wcześniej przez ten pas wyłączony z ruchu o Grzybno. Dobra, to pojedziemy na Grzybno przez 37, tak jakby. Trochę przedłużymy sobie dzisiejszą podróż światła. O kurde, ty. Heble dobre ma ten Poldek, nie że coś. Tak depnąłem mocniej teraz, żeby na pewno skręcić i powiem wam, że całkiem dobrze hamuje. Dobra, zobaczymy, czy znowu pociąg nie będzie jechał. Tutaj trzeba mieć poniżej 100 przed zabudowanym, w razie czego. No nie wiem, w każdej chwili, wiecie, na każdym... A znowu pociąg jedzie. Tak naprawdę trzeba być zawsze przygotowanym, bo twórcy w PCD tak naprawdę w dowolnym momencie mogą zrobić tutaj policjanta z suszącym radarem, nie? Co z tego, że tu jest fotoradar, nie? Wiesz, oni na przykład mogą wiedzieć, że tuż za fotoradarem oni zaczynają znów cisnąć i mogą ustawić policję, no. Pociąg teraz jedzie, jak widzicie, towarowy. Elegancko, oho, Mercedes. No ale spokojnie, prezes się za chwilę nimi zajmie. Ten stary szrot Mercedes za chwilę zostanie zdematerializowany w rozdrabniarce razem z Lotusem złomegą. Żarówka to jakiś wypadeczek w ogóle. O, jest i Lotus złomega. Prezes z lasu oczywiście za chwilę przyjedzie do tego pana, do tego jego mościa. A my spróbujmy coś z tego Poloneza
wycisnąć na ostatnią prostą, że tak powiem. No teraz będziemy mieli autostradową polską prędkość 140 na godzinę. Nie no, ciężko będzie tu coś wycisnąć tymi dzisiejszymi graczami niedzielnymi. A nagrywam to w sobotę, więc też nieelegancka sytuacja. Ten Mercedes już widać chyba zwiewa od prezesa. Prezes już go gdzieś tam odciął. No a my sobie teraz na DW śmigniemy na grzywno i wybierzemy się na nasz teścik. Przełączę sobie może na skrzynię manuel. Pełny manuel. No teraz mamy pełny manuel. No prawie, no. Pala się tryb kierowcy rajdowego. Ty, ale 150. Ty, wycisnąłem tu tak naprawdę tyle, ile na tym, na 37, więc nieźle. Dobra, tutaj jest zabudowany. Znaczy za chwilę będzie, więc sobie już zwolnimy do tych 60. Tam są takie dwa fajne zakręty. Zobaczymy, czy Polones poradzi sobie z tymi zakrętami. O, tutaj jedzie sobie biały maluch. Nie, bardziej stoi na środku drogi. A to ten, co wcześniej był rozwalony. No nie wiem, widać jest jakiś progres. Dobra, lekko heble. Lekko sobie zahaczę ciągłą. Nie wiem, przy 110 całkiem spoko mi się wydaje wziąć taki zakręt. Okej, tu sobie oczywiście przyhaltujemy leciutko. Sobie możemy podjechać sobie tutaj, bo tutaj też są takie całkiem spore zakręty. Można zobaczyć, jak bardzo Polones jest rajdowym samochodem. Dobra, tutaj gdzieś jest ta niewidzialna pułapka. Dobra, są wysepki, trzeba na nie uważać. Tu już mamy Pątnowo, policja stoi, więc sobie haltujemy do 50. Widzicie, po co mi radar detektor, nie? Po co mi radar detektor? Skoro ja po prostu wystarczą mi tak naprawdę oczy. Troszeczkę wyobraźni, troszeczkę użycia mózgu. Więc zapraszam tu elegancko miód. Dostarczamy miód. A propos miodu. Naszemu Poldusiowi również przydałoby się dostarczyć nieco miodu. No, więc wyobraźcie sobie, że przez tę całą naszą trasę spaliliśmy mniej niż 5 litrów benzyny. Ja sobie tak patrzę, mieliśmy 45 litrów w baku w naszym Poldusiu, mamy teraz 40,3 litra. Ja pierdzielę. Jezu, jakiś bardzo nierozsądny pieszy. Mamy oczywiście sławno, pojedziemy sobie w sumie obwodnicą tutaj, proszę bardzo, żeby na pewno zaliczyć 2 czerwone światła. O! Dobra, nie zahamowałem do 0, więc jest plus, nie? No całkiem ekonomiczny samochodzik. Jedziemy teraz oczywiście na test futurowy, zobaczyć jak jest wypoziomowany, czy przypadkowo się nie wywróci na dach przy wyskoku tym pięknym. Zobaczymy, może na szutrze wyciągniemy jednak z niego najwięcej. Już widzę czerwone światło tutaj, sobie tu przyhaltuję. Szacunek dla kierowcy autobusu, że się zatrzymał, bo ci mają gdzieś te światła dosłownie. Tu sobie śmigniemy. Setka, ale będzie beka, jakby tutaj wyciśniemy więcej niż faktycznie na krajówce. Zaraz wyskok, uwaga! Oj, dobra, ej, ale dość stabilnie, ty, jak na Poltka. Szczerze spodziewałbym się czegoś innego. Oj, bo tutaj, żeby czegoś nie odwalić za chwilę. Na razie na ręcznym tak o z asfaltu. No ze sprzęgła będzie tu ciężko strzelić. To wam... Kurde, tu ciężko na jedynce nawet ze sprzęgła strzelić. Zobaczcie, siup. Dobra, całkiem spoko w sumie. Na asfalcie pewnie nie ma co sprawdzać nawet. Oczywiście bączki jak bączki. Poltkiem leciutko ciężko. Na pewno super by się to robiło na lodzie. No ale jednak to już nie te czasy. To link do Gear.ro macie w przypiętym komentarzu. Tak samo do poradnika, jak skonfigurować kierownicę do Robloxa. Maszyna spisała się dziś pięknie. To zostawcie łapę w górę, suba. Jeśli chcielibyście mnie szerzej wesprzeć, możecie zakupić wspieranie. Zapraszam na Discorda. I to dziś ode mnie tyle. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!